Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj do naprawy mamy Samsunga Galaxy Note 10 Lite. Jest to telefon, który już naprawiałem. Tutaj jest trochę popękany, to jest nieistotne, jest to telefon dziecka. Wymieniałem tutaj baterię, ponieważ objawy były takie, że nie chciał się ładować. Czasem bateria pokazywała 20%, czasem 80% i tak w nieprzewidywalnych momentach potrafił się wyłączyć, potem już nie dało się go naładować. Wymieniłem na oryginalną baterię i niestety telefon działał, ale po jakimś czasie znowu przestał ładować. Każdą czynność, którą teraz będę wykonywał, robię już na własny koszt, ponieważ nie dopatrzyłem się tego problemu. Podejrzewam, gdzie on może być, natomiast za chwileczkę sobie telefon rozkleimy i zobaczymy. Wydaje mi się, że uda się nam rozwiązać ten problem, jeżeli to jest faktycznie to miejsce, które obstawiam, że jest jeszcze uszkodzone. Żeby rozkleić, musimy sobie wziąć taką machinę, znaleźć kabel zasilający. O, mamy kabel zasilający. Podłączamy, uruchamiamy machinę. Na 80 ona była ustawiona? Tak, na 80, także teraz trzeba chwilę poczekać, aż się nam telefon nagrzeje i go sobie rozkleimy. Dobra, telefon się nagrzał. Możemy wyłączyć. Aha. Dobra, otwieramy go sobie szybko. Póki ciepły, to idzie w miarę. Dobra, zejdzie. Dobra, zeszło. Dobra, rozkręcamy. Najpierw górną część, bo musimy odłączyć baterię. Nie wiem, czy widzicie, ale zerknijcie tutaj w te rejony. Blaszki są pogięte, ruszają się, więc jak ta taśma wchodzi w to gniazdo, w ta wtyczka, no to ona się tutaj nie do końca chce trzymać. I to, co zauważyłem, to ładowanie jest wznawiane, gdy przyciśnie się tył obudowy właśnie w tym miejscu. Także ewidentnie trzeba to gniazdo wymienić na nowe i to powinno teoretycznie rozwiązać problem, natomiast czy tak będzie, to się okaże. Dużym problemem jest może nie wylutowanie tego gniazda, ale wylutowanie nowego, ponieważ plan mam taki, że oczywiście będę robił to na podgrzewaczu, żeby mieć już jakąś bazę w postaci temperatury laminatu i użyjemy tutaj spoiwa niskotopliwego po to, żeby nie musieć od góry bardzo mocno tego gniazda grzać. Także zabieramy się do roboty, wrzucam na podgrzewacz płytkę, wylutowujemy gniazdo i wlutowujemy nowe.
Dobra, gniazdo po przelutowaniu wygląda w następujący sposób. Wygląda, że wszystko się polutowało. Jak tak patrzę. Nie widać, żeby gdzieś nóżka wisiała w powietrzu. Jak to wygląda z góry. Jeszcze trochę trzeba wytrzeć. KT6. Nie widać podtopień. Wszystko wygląda w porządku. No i myślę, że możemy spróbować jakiś test wykonać, czyli złożymy sobie telefon i zobaczymy, czy od strzała będzie ładował, bo tak jak mówiłem, wcześniej było tak, że trzeba było docisnąć to gniazdo, nawet jak już telefon był złożony, no i powiedzmy wznawiało się to ładowanie. Także weźmy sobie teraz korpus, wrzućmy płytę i dokonajmy testu. Dobra, podpinamy telefon pod miernik USB-C. Za chwileczkę zobaczymy, czy będę mógł Wam pokazać, czy ładuje, czy nie. O, w ten sposób jest ułożony napis. Taśma wpięta. Wpinamy. 5V. Widzimy, że pojawił się sygnał ładowania. 920 mA, 500 mA, ponad amper. Bateria jest w 95% naładowana, ponieważ ja ją naładowałem po wciśnięciu tego gniazda. Nie wiem, czy tu dobrze będzie widać ten pobór, ale widać, że ładuje się. On teraz przy 95% nie będzie pobierał dużej ilości prądu, ale zobaczcie, nic nie musiałem robić, tylko wpiąłem taśmę, nie trzymam jej zupełnie. Puszczę sobie, o, tak weźmiemy i telefon się ładuje. Kliknijmy sobie przycisk, zobaczcie, 96%. Także ładowanie odbywa się i problemem była ta taśma. Oczywiście bateria też, ona miała 4 lata bodajże, więc jej wymiana jak najbardziej była wskazana. No ale tutaj moje niedopatrzenie, że nie zauważyłem tego uszkodzonego gniazda, więc wymieniłem je na swój koszt. Myślę, że powinno teraz być wszystko ok. Ja oczywiście będę sobie testował, bo wcześniej też tak było, że ja złożyłem telefon, on u mnie ładował, a okazywało się później, że jest jakiś problem. Ruszać normalnie można gniazdem, bo to nie jest z nim problem, więc składam teraz telefon i słyszymy się na podsumowaniu. I tytułem podsumowania Samsung Galaxy Note 10 Lite. Problem z ładowaniem pierwotnie. Na początku została wymieniona przeze mnie bateria jako główny podejrzany, ponieważ zachowywała się bardzo dziwnie. Wymieniona została na oryginalną baterię i oczywiście telefon działał. Naładowałem go w serwisie, oddałem do klientki, klientka potestowała, też działało, ale jak się okazało, po jakimś czasie przestał ładować i problem powrócił tak jakby w takiej samej formie, że nie dało się go uruchomić, bateria była rozładowana, nie było możliwości naładowania. I to, co udało mi się zauważyć podczas przyjmowania go po raz drugi, podłączania sobie, że jak przycisnąłem tutaj ten telefon, czyli w miejscu, gdzie jest taśma ta główna, łącząca dock z płytą główną, to ładowanie wracało. No i wtedy oczywiście zapaliła mi się lampka, że to może być gniazdo, że to może być taśma i tak dalej. No i to oczywiście okazało się prawdą, natomiast no, pierwotnie tego nie zauważyłem, nie sprawdziłem, teoretycznie powinienem to zrobić. Wymieniłem tą baterię, bo powiedzmy uznałem, że no, w pierwszej kolejności powinno się coś takiego zrobić, ponieważ bateria tak czy inaczej miała 4 lata. No ale jak się okazało, problem był gdzie indziej. Konieczna była wymiana gniazda taśmy głównej. No i po tej czynności, jak widzieliście, po wymianie telefon ładuje w sposób prawidłowy. Oczywiście jeszcze raz go sobie teraz komisyjnie podłączmy na podsumowaniu, czy przypadkiem się już nie zepsuł. Wpinamy. Widzę, że pobór na mierniku jest. Czy się pojawi piorunek? Pojawił się piorunek. Za chwileczkę powinny pojawić się też procenty.
I widzimy, że jest 97%. Ładuje się prądem prawie 1 A, także wszystko jest ok. Ja sobie oczywiście pozwolę go jeszcze rozładować i naładować, zobaczyć, czy na przykład jak tak popukamy, jak tak sobie popukamy, bo to jest telefon użytkowany przez dziecko, więc jego warunki pracy są trudniejsze, tak to określę delikatnie. No i zobaczmy, czy teraz będzie również sobie ładował. No i widzę, że też wskakuje normalnie ładowanie, pojawia się piorunek, procent naładowania baterii również, także wszystko wskazuje na to, że problem rozwiązaliśmy definitywnie. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Chętnie poznam Waszą opinię na temat tego, czy jeśli okazało się, że usterka jest gdzieś indziej, nie w baterii, gdzie pierwotnie podjąłem decyzję o jej wymianie, to czy też byście zrobili tą naprawę już, jeśli chodzi o wymianę tego gniazda taśmy głównej, bezpłatnie klientowi. Interesuje mnie to, ja mam takie podejście, tak to wykonuję, traktuję to trochę jako swoją pomyłkę, niedopatrzenie, więc też nie chciałbym obarczać klienta tego typu kosztami związanymi z tym, że mógłbym, powiedzmy, baterii nie wymieniać, wymienić tą taśmę. No oczywiście bateria też by była już na wykończeniu, więc mi się wydaje, że dobrze wyszło. I oddać w takiej formie telefon. Nie wiem, czy finalnie klient nadal byłby zadowolony, więc czasami mi się wydaje, że takie w cudzysłowie wpadki wychodzą jednak na plus. Także teraz żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne materiały, a jeżeli macie coś do naprawy, w opisie jest link do strony internetowej. Możecie wypełnić formularz, dostarczyć sprzęt osobiście lub wysyłkowo. Ja go zdiagnozuję, wycenię naprawę, a Wy podejmiecie decyzję, czy będziemy jej dokonywać. Także trzymajcie się, cześć, do następnego.